Witam Was, moi drodzy. Dziś kolejny filmik. Dzisiaj temat znowu troszeczkę inny. Mianowicie bardzo często słyszę, że ogólna sytuacja, która panuje na świecie, jest po prostu nieciekawa. Wiele rzeczy się dzieje. Czasami dzieją się złe rzeczy, czasami dzieją się dobre rzeczy. I tak na przemian po prostu non-stop to słyszymy. Wielu ludzi też również jest bardzo niezadowolonych ze swojej sytuacji, w której się po prostu teraz znajdują. Bardzo często jest to też określano na przykład, że żyjemy w piekle. Bardzo często pojawiają się też konflikty nawet między kobietą i mężczyzną, kiedy razem sobie żyją. Też bardzo często jest to niefajnie, gdzie się to ładnie wszystko nie układa tak, jak ma być. I wtedy bardzo często słychać właśnie, moje życie to po prostu jedno wielkie piekło i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, może przytoczę Wam po prostu pewną taką historię, jak już nie znacie. Ja lubię pracować na takich historiach, na przykładach obrazowych, tego typu rzeczach, żeby po prostu lepiej Wam wytłumaczyć. A więc, pewnego razu już dość starsza pani w bardzo podeszłym wieku, tak to sobie powiedzmy, po prostu jej żywot dobiegał końca. W pewnym momencie przyszedł do niej anioł i oznajmił jej, że musi ją zabrać ze sobą. Jednak może sobie wybrać, czy chce iść do piekła, czy chce iść do nieba. Na to ta pani powiedziała, czy mogę najpierw zobaczyć to piekło i czy mogę zobaczyć też to niebo, żebym sobie mogła wybrać, gdzie chcę po prostu być teraz. Anioł po chwili zastanowienia mówi, dobrze, pokażę ci najpierw piekło. I zapadli się pod tą ziemię, jak gdyby tam gdzieś głęboko, jakimś wąskim tunelem się zsunęli na sam dół. I w końcu, będąc już w tym piekłu, ta pani patrzy, widzi bardzo duży stół, zastawiony bardzo pięknym, smacznym jedzeniem. Jednak przy tym stole widzi ludzi bardzo smutnych, brak im energii, mocno wychudzonych, takich po prostu bardzo, bardzo nieszczęśliwych, aż było widać tą rozpacz taką całkowitą, która tam wokół tego była. I pani, przyglądając się bliżej, nagle widzi, że ci ludzie, wszyscy, którzy siedzieli przy tym stole, mają zamiast rąk tylko takie jakby długie kije, takie jakby wykałaczki. I kiedy próbują po prostu brać jedzenie, one się nie zginały w łokciach, tylko były takie proste, czyli brali jedzenie. To wszystko im wypadało, bo nie mogli zginać po prostu tych rąk w tych łokciach i nie mogli nic zjeść. Więc pani powiedziała, o tak, to jest piekło, widzę to. Zabierz mnie stąd jak najszybciej. Więc anioł posłuchał i zabrał ją po prostu z powrotem do góry, przez chmurki, do niebios, czyli do tutaj tego raju, do nieba. I tutaj ta pani znowu się rozgląda i patrzy, widzi znowu taki stół, pełny, zastawiony znowu jedzenia. Widzi też te piękne potrawy, to wszystko, ale widzi tutaj tym razem ludzi uśmiechniętych, zadowolonych, pełnych wdzięczności. Śmieją się po prostu wokół siebie, jedzą wszystko. I tak pani patrzy, mówi, o tak, to jest niebo. Tutaj przynajmniej mają normalne ręce. Na to anioł jej odpowiada, nie, przypatrz się dobrze. Mają te same ręce, co i w piekle. Pani patrząc, rzeczywiście widzi, że również nie mieli normalnych rąk, tylko mieli te same wykałaczki, które były również właśnie zauważone w tym piekle. I widzisz, różnica jest tutaj taka, że ci ludzie tutaj nauczyli się karmić siebie nawzajem. Czyli po prostu tymi długimi wykałaczkami zamiast siebie karmić, to karmili kogoś obok, z drugiej strony stołu, bo tak to wychodziło najlepiej. Widzisz, morał jest tutaj tego taki, że czasem to samo miejsce, ci sami ludzie, ten sam stół załóżmy, czy ten sam pokój, dom, mogą być piekłem, a mogą być też niebem. To wszystko zależy po prostu od podejścia ludzi, którzy się tutaj w tym znajdują,
w tej danej sytuacji. Jak ci ludzie to rozwiążą? Popatrz, ludzie w piekli byli samolubni. Chcieli tylko i wyłącznie sami siebie karmić, ale nie mogli. No więc wszyscy byli niezadowoleni. Nikt nie chciał przełamać swojej dumy, żeby podać komuś obok coś do jedzenia. W niebie natomiast jeden drugiemu pomagał sobie nawzajem. Czyli jeden drugiego po prostu karmił. Tak naprawdę to wszystko tutaj zależy od nas samych. Tylko od nas samych. Czy my zrobimy sobie tutaj niebo, czy piekło na tej ziemi? Pamiętajcie, że każdy człowiek ma wolny wybór. Każdy człowiek to dostał od Boga, żebyśmy mogli mieć wolny wybór, żebyśmy sami mogli podejmować swoje decyzje. I każdy z nas może sobie wybrać, czy w danym miejscu chce pozostać. Jeżeli czuje, że jest to dla niego piekło, to dlaczego chcesz pozostać w tej sytuacji? Nie wiem, czujesz się z tym dobrze, jeżeli ktoś po prostu jest dla ciebie paskudny, ohydny i tak dalej? Czy może jednak nie chcesz tak żyć? Żeby nie chcieć tak żyć, trzeba podjąć pewne kroki, żeby z danej sytuacji wyjść. Tutaj się kłania jeszcze coś innego, ponieważ tutaj mamy tak zwaną strefę komfortu, w której się znajdujemy i bardzo często nie chcemy z niej wychodzić, bo możemy napotkać nowe wyzwania po drodze. Jednak kto nic nie ryzykuje, nic nie zyskuje. Pamiętajcie to. Więc czasem warto podjąć to ryzyko, żeby wyjść z tej strefy komfortu i po prostu przejść przez pewne komplikacje, które mogą wystąpić po drodze, bo coś nie będzie łatwo. Załóżmy, wychodzisz z danego domu, ze związku, musisz znaleźć sobie nowe mieszkanie, załóżmy, nie wiadomo co jeszcze, będą jakieś tam problemy z tym związane, ale pomyśl o nagrodzie, którą później możesz mieć. Możesz również spróbować dogadać się z tymi ludźmi, z którymi, załóżmy, mieszkasz i masz tam to piekło, czy z tym wszystkim. Może jest tutaj jakiś dialog możliwy, bo pamiętajcie, że kiedy też nie ma rozmowy, to nigdy nic się nie zmieni. Bo ta druga osoba nie ma absolutnie żadnego pojęcia, że coś wam nie pasuje. Ona może odbierać to cały czas, że wy macie jakieś wąty do niej, że wam coś nie pasuje. Ale nie ma tego dialogu. I kiedy po prostu nie spotkają się ci dwaj, którzy mają problem, nie porozmawiają ze sobą szczerze, tak na spokojnie, bez nerwów przede wszystkim, to ta sytuacja się nigdy nie rozwiąże. I zawsze będziecie w tej samej sytuacji tkwić. I głupkowato jest po prostu tutaj sobie łudzić, że może ten ktoś się zmieni, nie jeżeli ty z nim nie porozmawiasz szczerze i spokojnie. Pamiętajcie, spokojnie. Bo w nerwach się po prostu takich rzeczy nie robi. To zawsze głupie słowa wychodzą z tego później. Na spokojnie, szczera rozmowa. I albo dojdziemy do jakichś konkretów, coś się zmieni w tym życiu, albo niestety trzeba wejść z tej strefy komfortu i stworzyć sobie swoje własne niebo, które tutaj mamy. Wszystko po prostu zależy od nas, czy będziemy mieli tutaj to niebo, czy to piekło. I to jest z każdą sytuacją, bo nie ma takich sytuacji, które by były tak zwanymi sytuacjami bez wyjścia. Zawsze można tutaj pomyśleć i jakoś dane problemy rozwiązać. Także, moi drodzy, pomyślcie czasem też, czy może i wy nie możecie pomóc kogoś nakarmić. I to nie chodzi tylko i wyłącznie o jedzenie, ale też o zrozumienie danej sytuacji, jak wy to odbieracie. Tym też możecie kogoś, załóżmy, nakarmić i mu pomóc. Zrozumieć was przede wszystkim. Dlaczego wy tak reagujecie, a nie inaczej na tego kogoś. I oczywiście vice versa. Druga strona też może się wypowiedzieć, dlaczego wy tak reagujecie, a nie inaczej. I tak jak mówię, to się nie tyczy tylko i wyłącznie związków, to się może tyczyć nawet i pracy, mieszkania z kimś innym, jeżeli macie na przykład, nie wiem jak się to po polsku nazywa, w Niemczech się to nazywało WG, Wohngemeinschaft, czyli żeby razem mieszkać tam z kimś, to się tam zbierają jacyś ludzie, w ogóle obcy i razem sobie mieszkanie wynajmują, takie sytuacje, i kiedyś tam też problemy mogą wystąpić, naprawdę przeróżne sytuacje w życiu bywają. Także na spokojnie przemyślcie sobie, tak jak wam mówię, wszystko mamy w rękach, czy jesteśmy w piekle, czy jesteśmy w niebie. Sami to możemy rozwiązać. Także ja wam życzę wszystkim miłego dzionka. Pamiętajcie o konkursie, który tutaj cały czas trwa.
Wszystkie produkty, które biorą udział w konkursie, znajdziecie w opisie tego filmu. Tam może, jeżeli chcecie coś sobie z tego zakupić, są to produkty, z których my już naprawdę od lat korzystamy i wam je gorąco też cały czas polecamy. To wpiszcie sobie tam konkurs szamanem, jeżeli chcielibyście coś z tego zakupić i zostawcie nam do 30 marca koniecznie tutaj jakąś fajną historię na temat danych produktów, które zakupiliście, czy produktu, a my już 30 marca będziemy kogoś z was wybierać, kto dostanie bon na 12 000 złotych do tego sklepu, gdzie będzie mógł sobie kupić co tylko chce w tym sklepie. Także my wam życzymy miłego dzionka, trzymajcie się, hej!